Dzień dobry. Dzisiaj przeprowadzamy rozmowę z Mają Sarakeńską dla Stowarzyszenia Dzień Dobry Lil. Ja się nazywam Aniela Rudzka. Maja jest reżyserką teatralną, aktorką i również prowadzącą warsztaty teatralne polskojęzyczne w Paryżu przy Stowarzyszeniu Abrzew i prowadzi dwie grupy, jedną amatorską, a drugą profesjonalną. Zanim opowiemy coś o tych grupach, jakbyś mogła, Maju, powiedzieć, czym dla Ciebie jest teatr? Jaką rolę odgrywa w Twoim życiu? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Czym jest teatr dla mnie? Jest chyba całym moim życiem tak naprawdę, bo interesuję się nim od zawsze. Zaczęłam sama chodzić na takie zajęcia teatralne, jak byłam dzieckiem, miałam 10 lat, to było jeszcze w szkole podstawowej w Szczecinie. No i już wtedy od samego początku wiedziałam, że chciałabym się nim później zajmować w dorosłym życiu. Więc ten teatr zawsze za mną chodził, nigdy mnie nie opuszczał, no i zajmuję się nim obecnie zawodowo. Jedna z tych grup nazywa się Komedianci, tak? A druga Teatr Polski w Paryżu. Jakbyś Tak, mogła coś opowiedzieć o tym, co robicie, jak to wygląda, dlaczego wybrałaś Paryż? Bo to może jest główne pytanie, dlaczego Francja? Czym te grupy się różnią? Jak wygląda wasza praca na co dzień? I no, do czego dążysz w swojej misji teatralnej, ponieważ jesteś też pedagogiem sztuki mhm. scenicznej. I jesteś też doktorem teatrologii, z tego co wiem, prawda? No, Tak. długie pytanie, ale może pozwolę ci syntetyzować. Dobrze, czyli może zacznę od tego, dlaczego Francja i Tak, później chyba o, wszystko się zapętli, mam nadzieję. dokładnie. Zaczęłam studia w Krakowie na filologii romańskiej. I na czwartym roku wyjechałam na stypendium Erasmusa na rok. I ten rok przekształcił się w lat 20. Więc już właściwie tutaj we Francji zostałam. Byłam zafascynowana zawsze Francją, językiem francuskim, literaturą, teatrem. I stąd właśnie też ta chęć jakby studiowania tutaj, kontynuowania mojej pasji do tego francuskiego teatru. I będąc już tutaj na miejscu, studiowałam jednocześnie właśnie w Paryżu na Wydziale Literatury Porównawczej, Teatrologii i jednocześnie na UJ w Krakowie. Kończyłam tę właśnie filologię romańską, czyli najpierw studia magisterskie, później doktorat i prowadziłam już wtedy takie zajęcia na teatrologii tutaj i w Paryżu i w Grenoble. No i na początku właściwie zajmowałam się przede wszystkim teatrem francuskim i europejskim, szerzej mówiąc. I w pewnym momencie zaczęłam uczęszczać do takiej grupy polsko-francuskiej, która była założona przez Monique Stallens. To był Teatr Atelier Monique Stallens i tam żeśmy razem tworzyli takie spektakle w języku polskim, w języku francuskim, spektakle dwujęzyczne. I będąc już w tej grupie zwrócił się do nas Roch Drozdowski-Strel, to jest właśnie prezes tego stowarzyszenia Abrzew, czyli studentów polskich z wyższych uczelni francuskich, bo szukał kogoś do prowadzenia warsztatów teatralnych po polsku w Paryżu. To był Przepraszam, jego pomysł. to są te Grand École tak zwane, tak? Tak, Mhm, tak, dobra. tak, tak, dokładnie. Ale oczywiście warsztaty były otwarte i nadal są otwarte dla wszystkich, więc powiedzmy od lat 18 do 80 czy nawet więcej i nie ma żadnego tam wymogu oczywiście ukończenia jakiejkolwiek szkoły wyższej czy jakiejkolwiek w ogóle. I zaczęłam te zajęcia prowadzić. To było w 2013 roku, czyli no już jakiś czas temu. I na początku były to takie plany, miały to być jednoroczne zajęcia, które miały się zakończyć jakimś to spektaklem. Okazało się, że miałam ochotę wtedy pracować nad kartoteką Różewicza, która też często do mnie wraca, bo uwielbiam ten tekst, więc nad kartoteką wtedy pracowałam. Okazało się to naprawdę świetną przygodą i oboje z Rochem chcieliśmy tę przygodę kontynuować.
Więc co roku od tego 2013 rozpoczynamy kolejne sezony. Te sezony kończą się takim właśnie spektaklem końcoworocznym w czerwcu. I następnie od kilku lat, od 2018, wyjeżdżamy z tymi spektaklami do Warszawy, do Teatru Druga Strefa, który organizuje teraz też niejako dzięki nam, dzięki tej współpracy, taki festiwal Polacy robią teatr, Polki robią teatr, gdzie on zaprasza właśnie takie zespoły spoza Polski, które zajmują się teatrem po polsku, za granicą, zaprasza do siebie. I następnie też zaczęliśmy współpracować z Krakowem, z Centrum Sztuki Współczesnej Solvay. I do nich też jeździmy teraz co roku. Więc to jest ta grupa taka jakby powiedzmy podstawowa, która składa się z amatorów dorosłych od lat 18 po 80 lat powiedzmy. I są to osoby, które są naprawdę zafascynowane sztuką, zafascynowane teatrem, bardzo takie zmotywowane. I w pewnym momencie, to było podczas COVID-u, pracowaliśmy nad tekstami Bogusława Szefera. To są takie teksty bardzo metateatralne, o aktorach, o teatrze, wszystko dzieje się na scenie teatralnej i tam pojawiają się takie scenki o komediantach. To było w 2019 roku i tak naprawdę od tego spektaklu, którego tytuł był Komedianci, wzięła się następnie nazwa całej grupy. Czyli teraz od tego 2019 roku ta grupa nazywa się Komedianci przy Stowarzyszeniu ABRZEW. Mhm. Czyli to tyle o tej grupie. Spotykamy się często, bo spotykamy się raz na tydzień. I następnie, jak już zbliża się spektakl, to spotykamy się coraz częściej, pracujemy w weekendy bardzo intensywnie, bo oczywiście nie da się spektaklu przygotować powiedzmy 2 godziny tygodniowo, więc musimy mieć dużo jednak tej pracy takiej porządnej, intensywnej, weekendowej. No i później przygotowujemy te spektakle. Ostatni spektakl, premiera była w niedzielę zeszłą, czyli 28 czerwca. Był to tekst Mrożka, Garbus. Dokładnie, świetny tekst, który też uwielbiam i już kiedyś wystawiałam jego fragmenty. To się nazywało Polowanie na garbusa, bo tam był nie tylko garbus, był tylko początek w sumie sztuki i później były jeszcze fragmenty z polowania na lisa i mnóstwo innych takich króciutkich tekstów Mrożka. A w tym roku chciałam zrobić, właśnie wystawić samego garbusa, więc premiera się odbyła. Bardzo jestem z niej zadowolona. No i teraz szykujemy się już na wyjazd do Polski, bo będziemy grać w Warszawie w lipcu, 15-16, później w Krakowie 19 lipca, a następnie w Strasburgu po wakacjach 25 września. Więc ta przygoda się rozwija, kontynuuje się, więc naprawdę jest to świetna przygoda. I oczywiście powiedzmy już po tym przyjeździe ze Strasburga będziemy na początku października otwierać nabór do kolejnej grupy i będziemy zaczynać warsztaty i następnie pracę nad kolejnym spektaklem. Czyli to jest ta grupa właśnie amatorska, komedianci przy Stowarzyszeniu ABRZEW. Natomiast rok temu zdecydowałam się otworzyć drugi zespół, profesjonalny tym razem, który nazywa się po prostu Teatr Polski w Paryżu, Théâtre Polonais à Paris. Dlaczego ta grupa powstała? Ja chciałam z jednej strony zajmować się, oczywiście kontynuować dalej moją promocję tego teatru polskiego we Francji, w języku polskim, ale też w języku francuskim, żeby docierać do szerszej też publiczności francuskojęzycznej i pokazywać im też właśnie te teksty, pozwóc im dotrzeć do tej polskiej literatury dramatycznej, która jest no jednak mimo wszystko niestety mało znana we Francji, a szkoda, bo przyznam, że jest naprawdę ciekawa, wartościowa i że warto ją odkrywać. I Właśnie przepraszam, chciałam Cię jeszcze zapytać, jak ważny jest dla Ciebie aspekt języka i promocji polskiej kultury i języka za granicą? Czy to jest coś, o czym cały czas myślisz i właśnie tak jak powiedziałaś, że to jest jeszcze mało znane, tak? Czyli to Cię nakręca w cudzysłowie do Mhm, działania, prawda? To Cię motywuje, podejrzewam. tak.
Tak, tak. Znaczy jest to ważne dla mnie, bo faktycznie z jednej strony mam takie wykształcenie teatrologiczne, kończyłam też literaturę porównawczą, stąd też chyba taka moja miłość do wyszukiwania tekstów i takiego tworzenia dialogu między tekstami, między autorami, to jakby za mną ciągle chodzi. Ale faktycznie nawet w tej pracy z komediantami w sumie często staram się nawet dla polskojęzycznej publiczności przedstawiać im teksty, tak jak na przykład Garbus, które są mało znane. To jest chyba jeden z Mrożka, oczywiście każdy zna, ale Garbusa niekoniecznie. I Garbus nawet w Polsce był bardzo rzadko wystawiany, więc nawet w samej Polsce jest dosyć mało znany, a szkoda i właśnie chciałam, żeby szersza publiczność mogła mieć do niego dostęp. No i właśnie francuskojęzyczna publiczność tym bardziej, no nie do końca jednak, oczywiście słyszała o niektórych nazwiskach, powiedziałabym raczej o reżyserach, prawda, czyli Kantor, Grotowski, Lupa, myślę, że ludzie oczywiście słyszeli, znają, ale Gombrowicz może jako autor coś tam słyszeli, nie wiem czy czytali, ale coś im się kojarzy, ale już na przykład, nie wiem, Różewicz czy Mrożek, którzy byli mimo wszystko tłumaczeni na język francuski, może są znani w środowisku takim bardzo wąskim, ale szersza publiczność nie ma do nich, nie ma za bardzo do nich dostępu. No i właśnie dlatego też chciałabym kontynuować te promocje, na której mi bardzo zależy, bo faktycznie jest co odkrywać. I ta grupa właśnie Teatru Polskiego w Paryżu, naszym pierwszym spektaklem był spektakl dla dzieci, którego premiera miała miejsce koło Lille. Właśnie dzięki też Stowarzyszeniu Dzień Dobry Lille i dzięki Szkole Polskiej w Lille i przy wsparciu ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu. I ten spektakl się odbył w listopadzie zeszłego roku, to była premiera tego spektaklu, w wersji polskojęzycznej i następnie utworzona została wersja dwujęzyczna dzięki tłumaczeniom Brzechwy, które ponoć gdzieś kiedyś istniały, ale do których naprawdę trudno jest dotrzeć, więc udało nam się dzięki naszej tłumaczce Barbarze Szpakowskiej przetłumaczyć część wierszy, co było niełatwym zadaniem, bo wiadomo, jakie te wiersze są i są i rymy, i gra ze słowem, i humor, i no niełatwo oddać ten tekst pierwotny, a przyznam, że te tłumaczenia są całkiem niezłe. Mam nadzieję, że nam się udaje kiedyś wydać. To jest takim naszym marzeniem. Mam nadzieję, że to się uda zrealizować. No i ten spektakl w takiej wersji dwujęzycznej troszeczkę sobie pojeździł. Premiera tej wersji odbyła się w styczniu w Bibliotece Polskiej w Paryżu w ramach takiego miesiąc styczeń dla dzieci. I następnie żeśmy już ten spektakl pokazywali w różnych szkołach polskich we Francji. Nie tylko we Francji, również udało nam się z nim pojechać do Rabatu w Maroku. No właśnie, więc mam nadzieję, że przed nim jeszcze długa droga. Więc to jest ten spektakl właśnie zwracający się dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych również, którzy sobie mogą przypomnieć, powiedzmy, te teksty Brzechwy z lat, kiedy byli jeszcze dziećmi sami. A mamy już kolejne projekty. Jeszcze niestety nie znam dokładnych dat, ale mam nadzieję, że niedługo będę mogła to zapowiedzieć. Będziemy przygotowywać taki mini festiwal teatralny w Paryżu, który odbędzie się najprawdopodobniej w listopadzie. I mam nadzieję, że będę mogła niedługo datę podać. I na tym festiwalu odbędzie się premiera kolejnego spektaklu pod tytułem Bez Ciebie. Jest to taki monodram, który zostanie stworzony na podstawie tekstów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, na podstawie wierszy i listów, z oprawą muzyczną, z pianistką i będą też z nami skrzypce. To będzie Genialnie. pierwszy taki To gwóźdź tylko właśnie wtrącę, wieczoru. Tak. że jestem fanką Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Zdawałam z niej egzamin na filologię polską kiedyś. No, mogliśmy wybrać ulubioną poetkę, więc ją wybrałam. I miałam okazję widzieć waszą Babę Dziwo według tekstu Marii. I właśnie, korzystając z okazji, chciałam cię zapytać, o czym twoim zdaniem jest Baba Dziwo? Bo ja oczywiście mam własną interpretację i odczucia, ale po wyjściu z waszego spektaklu, który znaczy strasznie, niesamowicie mi się podobał, byłam naprawdę pod wrażeniem, mimo że był potworny upał tego dnia, to pamiętam.
Ja też, ja też. No właśnie. I podziwiam aktorów, że dali radę. Wiesz, to spotkałam się z takimi interpretacjami typu, że to jest spektakl o pandemii, o covidzie, o jakiejś przemocy szczepionkowców wobec społeczeństwa. I chciałam Cię zapytać, o czym dla Ciebie jest ten tekst, bo to mnie nurtuje od dawna, co Ty o tym myślisz, a nie było okazji. A, rzeczywiście. Nie, to jest ciekawe. Znaczy, ja przyznam się, że nigdy sama nie podaję swoich własnych interpretacji tekstu, mimo że oczywiście mam coś w głowie, bo pozostawiam dużą wolność publiczności, bo to jest ciekawe dla mnie, tworzenie takiego dialogu z publicznością. Myślę, że każdy ten tekst jest tak niesamowity, że może być interpretowany naprawdę na wiele, wiele sposobów. Wiadomo, że kontekst, prawda, napisania tego tekstu, czyli lata 30., Pawlikowska myślała oczywiście o Hitlerze. Nie mogła stworzyć postaci męskiej, bo to by nie przeszło przez cenzurę, dlatego też wymyśliła sobie postać kobiecą, babę Dziwo. I ogromna odwaga, że ona wystawiała ten spektakl, był wystawiany jeszcze w 1939 w Krakowie, więc to jest w ogóle niesamowite, że w ogóle to przeszło przez jakąś tam cenzurę wtedy. A dzisiaj wydaje mi się ten spektakl bardzo taki aktualny, bo faktycznie mówi o takiej wolności jednostki, która może być tłamszona przez jakiś tam system. Oczywiście można to w ten sposób interpretować. Dla mnie to też jest taka sztuka o kobietach przede wszystkim. Dokładnie. To I, dobrze, że to mówisz. I o walce tych kobiet, no właśnie, które są tłamszone i o swojej walce, prawda, też o swoje prawa. Dla mnie przede wszystkim to było najważniejsze. Super, to zgadzamy się w 100%. A powiedz mi, bo wspominałaś o kantorze Grotowskim. Jak ważna jest w Twojej pracy codziennej ta filozofia teatru, myśl o teatrze, o głębi teatru, w ogóle o jego sensie, o roli aktora, aktorki, reżysera? Dzisiaj czytałam o kantorze, na przykład o tak zwanym ambalażu, czyli że opakowywał aktorów w ciemne płótno, tak? Jakiś materiał po to, żeby no, przekształcić ich w jednolitą masę, żeby ograniczyć zróżnicowanie, żeby aktor był maksymalnie taki syntetyzowany, żeby stał się esencją aktorstwa, prawda? Grotowski podobnie. I wiadomo, że był autorem reformy tak zwanej wielkiej dwudziestowiecznej. I czy ty nadal masz w głowie ich myśli na temat w ogóle roli teatru w życiu jednostki, czy nawet społeczeństwa, czy idziesz już swoją drogą, zupełnie inną, o wiele bardziej współczesną i już się oderwałaś od tych rozważań wielkich mistrzów? Mhm. Znaczy myślę, że tak, że rola teatru jako takiego powiedzmy przedstawienia, które może zmienić, prawda, widza, bo to o to też chodziło i Kantorowi i Grotowskiemu, żeby na tego widza em, mieć wpływ, żeby coś zmienić w jego życiu, żeby go przekształcić. Nie wiem, czy to się udaje, bo sama jak chodzę do teatru, to rzadko wychodzę przemieniona, czy jakiś katarzis rzadko przeżywam. Raz mi się zdarzyło tylko podczas sztuki Muałada, ale to było dawno temu, z 15 czy 20 lat temu i nigdy więcej czegoś takiego nie przeżyłam w teatrze. Więc nie wiem, czy to jest możliwe tak naprawdę do osiągnięcia i może też nie każdego można zmienić, może nie każdy da się tak aż porwać, prawda, temu przedstawieniu. U Kantora tak, rzeczywiście, znaczy u niego aktor jako aktor nie miał jakiegoś takiego istotnego znaczenia, był częścią, prawda, tego spektaklu, tak jak przedmiot, element scenografii, on był jakby na tym samym poziomie. U Grotowskiego to było bardziej właśnie aktor odgrywał ogromną rolę, prawda, bo u Grotowskiego, co się liczyło, to spotkanie właśnie między aktorem a widzem w przestrzeni, która może być pusta, która może być bez żadnej scenografii, bez żadnej dekoracji, bez żadnych elementów dodatkowych, tylko aktor się liczył jakby na scenie i ta jego więź, która się tworzyła z widzem. To jest oczywiście ważne i jak samemu się gra w teatrze, to chyba też moi amatorzy często mi o tym mówią, że tworzy się
się taka więź między aktorem a publicznością, bo oczywiście my wyczuwamy energię widzów i to jest wspaniałe, że po prostu czujemy ich obecność, ich reakcje i oni jakby niosą nas, prawda, unoszą tych aktorów i mam nadzieję, że to samo robią aktorzy z widzami, znaczy, że ich poprawiają, jakby ulepszają, że dają im może jakieś wskazówki takie podświadome, nie wiem, może mam nadzieję, że tak, chociaż tak jak mówiłam, ja zostawiam widzom dużo wolności takiej interpretacyjnej i nie narzucam im swojego sposobu widzenia rzeczy. A jaka jest ta dzisiejsza publiczność, Twoim zdaniem? Zauważasz jakieś różnice w porównaniu z tym, co było na przykład 10 lat temu? W energii, w zachowaniu, w oczekiwaniach, w komentarzach w odbiorze sztuki? Czy to jest to samo? Nie ma żadnych istotnych różnic? Znaczy, czy przemiany społeczne jakoś się odbijają? W... Na publiczności Tak, jako takiej? tak. E, Dobre pytanie, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Też się zastanawiałam właśnie ostatnio nawet nad różnicami między publicznością polską a francuską Mhm. i nad tym, czy ta publiczność jest bardziej wymagająca, czego oczekuje tak naprawdę od teatru. Wydaje mi się, że ludzie często po prostu chcą jakby odpocząć może od codzienności w tym teatrze. Mam takie wrażenie, prawda, że nie idą po to, żeby ten aktor czy reżyser ich zmęczył czymś bardzo filozoficznym, wyszukanym, tylko żeby się bawić po prostu, żeby się pójść na jakiś taki śmieszny spektakl i po prostu, który nas rozbawi, który odwróci może naszą uwagę od jakichś takich codziennych problemów, bo wydaje mi się, że może ludzie mają więcej problemów dzisiaj niż 10 lat temu, przynajmniej we Francji. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem, czego ci widzowie tak naprawdę oczekują i też myślę, zależy jacy widzowie, bo teatrów jest mnóstwo. Są przecież teatry bardzo takie komediowe, są teatry poważniejsze. Myślę, że zależy też, widz sobie wybiera, do jakiego teatru się wybierze i po co, prawda? Myślę, że oni się jakby odnajdują w tym. Natomiast polskich teatrów we Francji no aż tak dużo nie ma, więc faktycznie nie ma aż takiego dużego wyboru, bo czasami oczywiście są jakieś wielkie nazwiska, przyjeżdżają tutaj, to też się nie zdarza jakoś zbyt często. No i my oczywiście tutaj staramy się co roku te spektakle nasze wystawiać i mamy taką wierną publiczność, przyznaję, to są ciągle te same osoby, które przychodzą na nasze spektakle od lat i są zawsze bardzo zadowolone z tych spektakli, więc mam nadzieję, że odnajdują się w jakiś sposób, spotykając się z nami. A na jakiej zasadzie dobierasz teksty i co myślisz na przykład o happeningach, czy o takim teatrze ultra nowoczesnym, takim, wiesz, mam na myśli na przykład performances, z którymi mamy do czynienia czasem w teatrze, czasem w galeriach sztuki nowoczesnej, Mhm, że na przykład aktor siedzi przez godzinę na scenie i obiera ziemniaki, załóżmy, i oczywiście to ma głęboki sens, ale... Chciałam wiedzieć, co o tym myślisz i czy bardziej się skłaniasz ku tekstom klasycznym, bogatym językowo, czy na przykład happening też mógłby Cię zainteresować, czy właśnie performance. Jakie jest mhm, Twoje zdanie? mhm. Do tej pory jakby nigdy się nie zajmowałam happeningiem czy performancem, przyznam Mhm. szczerze. Bardziej interesowały mnie spektakle, które są oparte na tekście. To może być jakiś utwór dramatyczny, to może być adaptacja, czy to poezji, czy listów, czy prozy i tak dalej, albo jakaś taka mieszanka, prawda, wielu gatunków. I to był zawsze jakiś taki punkt wyjścia dla mnie tak naprawdę. Jak ja dobieram te teksty, zależy. Znaczy, jeśli chodzi o grupę komediantów, czasami wiem od samego początku, że jest jakiś tekst, nad którym koniecznie chciałabym w tym roku pracować. Na przykład, nie wiem, Różewicz, Kartoteka to była oczywistość dla mnie. Czy w pewnym momencie miałam ochotę pracować nad Ślubem Gombrowicza, nad Szeferem. Szefer napisał mnóstwo właśnie takich metateatralnych tekstów i nie wiedziałam dokładnie nad którymi, ale wiedziałam, że na pewno nad czymś Szefera. A czasami nie wiem, przyznam się szczerze, że mam ogromną pustkę w głowie i czekam do samego końca. I sama jestem przerażona czasami w grudniu, że nadal nie mam tekstu na kolejny rok. Ja czekam też często, patrzę kto, bo
co roku jakby w tej grupie amatorskiej mamy osoby, które powracają z lat poprzednich i co roku dołączają nowe osoby. Więc ja muszę też te nowe osoby poznać, zobaczyć, jaką rolę mogłabym im przydzielić, ile tych osób będzie w danym roku. Na przykład w tym roku wahałam się między właśnie Garbucem Mrożka a tumorem mózgowiczem Witkacego. Padło na Mrożka, ale też nie byłam do końca pewna, bo mieliśmy 9 aktorów, w tekście jest 7 postaci. To też jest problem z liczbą postaci, bo jest mało tak naprawdę tekstów, gdzie jest wiele postaci, które miałyby ważną rolę, prawda? Jest zawsze albo jakaś jedna główna rola, jakieś takie malutkie, które trzeba rozpisać albo zmienić. Mało jest nadal, nawet w dzisiejszych tekstach, tutaj pytanie czy prośba do pisarzy i dramaturgów, jest bardzo mało ciekawych postaci kobiecych. Niestety, nadal, co jest dosyć szokujące, powiedziałabym, w 2026 roku. I jest tu zawsze o wiele więcej aktorek niż aktorów. W szkołach teatralnych, zawodowych nie ma tego problemu, bo oni przyjmują sobie porówno, prawda? Ale osób, które są zainteresowane jako tako teatrem, zawsze jest więcej kobiet niż mężczyzn. Tak, właśnie, tak. I to widać właśnie też nawet w grupie naszej, gdzie często kobiety grają role męskie, które są wiele bardziej ciekawe, bardziej złożone, no ciekawsze są po prostu i większe. I dlatego też Baba Dziwo, tak wracając do Baby Dziwa, było świetnym tekstem, bo tam było mnóstwo kobiecych postaci, wspaniałych. I dlatego też ten tekst tak bardzo mi przypadł do gustu. Więc tak, było 7 postaci w Mrożku, 9 aktorów, no i zdecydowałam się na takie podzielenie czy postaci onka i onki, żeby to była taka postać podwojona, czyli 2 aktorów gra postać onka, 2 aktorki grają onkę i faktycznie to jest, zaczęło się oczywiście od takiej kwestii technicznej, ale to jest też świetny taki zabieg, że no każdy tak naprawdę może być onkiem, każdy może być onką, więc chciałam pokazać właśnie, że tych postaci może być nawet więcej, nie tylko 2 pary, ale może 3, 5. Każdy może być tą postacią. To prawda. A myślisz, że są jakieś tematy, które znajdują taki bardzo gorący oddźwięk społeczny, szczególnie wśród młodych ludzi, a które teatr porusza za rzadko, których jest za mało we współczesnym teatrze? I drugie pytanie, czy myślisz, że gry komputerowe i to, że młodzi ludzie spędzają na nich coraz więcej godzin dziennie i się nimi pasjonują, jak wiemy, i trudno jest ich oderwać i trudno jest to oceniać, czy zauważysz, że one mogą być jakimś wyzwaniem dla teatru? To znaczy, czy to młode, nowe pokolenie czy nie stanie się coś takiego, że będą mówić, nie, ja sobie wolę pograć w grę, prawda, i mieć to doświadczenie imersji, takie, jakie do tej pory mieliśmy w teatrze, w grze 3D, a niedługo jeszcze pewnie bardziej zaawansowanej, no, w wirtualnej rzeczywistości. Czy zauważysz, że to jest jakieś wyzwanie dla teatru współczesnego, Mm, dzisiejszego? Dzisiejszego w obecnych czasach, nie wiem, czy może gry komputerowe, które są jakby obecne od jakiegoś czasu, bardziej chyba wszystkie te Instagramy i TikToki i tak dalej. To też, Będę to tego też. komentować, ale myślę, że mamy ogromny problem, jeśli o to chodzi. Ale mam wrażenie, że zwłaszcza, że jesteśmy osaczeni, myślę, przez taki brak dostępu do żywego człowieka i takie zamknięcie może właśnie, czy to przed komputerem, czy przed ekranem, że trudno też czasami z kimś porozmawiać, prawda, bo zawsze się rozmawiam albo ze sztuczną inteligencją i tak dalej, że w pewnym momencie, może nie za rok, może nie za 2, ale myślę, że ludzie będą potrzebować teatru, bo to będzie dla nich takie spotkanie, znaczy tak mam nadzieję, tak sobie myślę, że ludzie będą chcieli zobaczyć żywego człowieka na scenie, mieć z nim kontakt, móc z nim porozmawiać, zobaczyć właśnie interakcję, prawda, między właśnie widzem, tak jak Grotowski chciał, taką ważną interakcję między widzem a aktorem i mam nadzieję, że teatr jest przyszłością. Tak
mi się wydaje, że ludzie będą tego potrzebować. Teraz jest chyba taki moment, że faktycznie każdy jest jakby taki troszkę zamknięty, zwłaszcza młode pokolenie, w sobie, to prawda, przed swoim komputerem, że nawet młodzi ludzie, co jest niesamowite, że oni już ze sobą nie rozmawiają, tylko po prostu piszą do siebie. Stoją obok siebie, prawda, i gdzieś tam wymieniają sobie wiadomości albo jakieś tutaj nagrania sobie wysyłają, mimo że druga osoba jest, nie wiem, obok. To chyba nie może tak trwać wiecznie, znaczy mam nadzieję, że ten teatr wróci do łask i interakcja z drugim człowiekiem również. Tak, to jest, to daje nadzieję, powiem Ci, optymistycznie. Dziękuję. Znaczy ja tak sobie wyobrażam przyszłość, a może się Nie, mylę, nie, ale ale mam nadzieję, że nie. bardzo słusznie. A powiedz mi coś, co mnie nurtuje od zawsze, to jest pytanie, które no, zawsze powraca w wywiadach na temat teatru, na temat kina, dziennikarstwa, ale mnie to od zawsze fascynuje. I nigdy nie ma dobrej odpowiedzi. Znaczy, każdy ma inną odpowiedź, tak? Ale ciekawi mnie Twoja. Jak sobie radzisz z tremą i jak sobie radzicie z tremą w tym zespole amatorskim? Bo myślę, że to musi być ogromne wyzwanie. W Babie Dziwo zresztą był zespół amatorski, prawda? Z tego co wiem. Tak, tak, tak. I ja byłam w szoku autentycznie, że zespół amatorski może z taką pewnością siebie i z taką, znaczy tam, ja w każdym razie nie widziałam tam błędów żadnych tekstowych, może wy tak, ale nie było żadnych rzucających się w oczy błędów, ani żadnej tremy, stresu widocznego, pomimo tego potwornego upału. I mnie to fascynuje, że dokonałaś czegoś takiego w grupie ludzi, którzy nie są zawodowymi aktorkami i aktorami. Nawet o tym pamiętam, rozmawialiśmy i to parę razy po wyjściu z teatru. To jak się to robi? No, jak to się robi? No, to tylko Mhm. praca. Praca i ćwiczenia teatralne. Przyznam się, że staram się wyciągać z tych wszystkich właśnie moich amatorów jak najwięcej z nich. Czasami aż jestem może za bardzo wymagająca. Mam nadzieję, że nie mają mi tego za złe. Zobaczymy. Ale faktycznie no, to jest dużo pracy, dużo takich ćwiczeń, ale te warsztaty na tym też polegają, że to jest przygotowanie tak naprawdę, prawda? Ja bym nikogo nie wpuściła na scenę, gdyby nie był gotowy, Mhm. bo się czuję odpowiedzialna po prostu za tych ludzi. Gdybym wiedziała, że to będzie jakaś ogromna katastrofa i że sobie nie poradzą, to bym anulowała wtedy spektakl po prostu, bo no, czuję się odpowiedzialna za nich. I też nie chcę, żeby się czuli jakoś, prawda, sfrustrowani, czy że coś im źle poszło. Zawsze chciałam, żeby oni mogli odczuwać dużą satysfakcję po każdym spektaklu. Więc robimy tych ćwiczeń mnóstwo. To są oczywiście ćwiczenia oddechowe. To są świetne ćwiczenia, takie, żeby się pozbyć tremy. Ćwiczenia na bycie razem w grupie, bo oni są razem, oni naprawdę tworzą taką spójną grupę i to też im pomaga, że oni się wspierają razem. Oni nie są sami na tej scenie, tylko wiedzą, że mogą liczyć zawsze na kogoś, nawet jeżeli coś się źle potoczy. To jest spektakl żywy, więc wszystko się może wydarzyć. Ktoś może zapomnieć tekstu, ktoś może upaść na scenie, no wszystko, prawda, jest możliwe. Więc robimy ćwiczenia też dużo takich improwizacji na zajęciach, które im pozwalają na to, żeby wiedzieli, jak się zachować po prostu na przykład w danej sytuacji. Bo najważniejsze jest to, żeby po sobie nie pokazać, że coś się stało nie tak, jak być powinno, bo widz nie zna tekstu, nie czyta go, prawda, w trakcie spektaklu. No i jeżeli aktor po sobie nie pokaże, że coś jest nie tak, no to się nikt nie zorientuje, po prostu ten spektakl będzie się toczył dalej i tego właśnie ich uczę, takiej pewności siebie. No i przyznam się, że często też właśnie w Babie Dziwo było sporo osób, które grały po raz pierwszy na scenie i pamiętam, była jedna z aktorek, która na pierwszych zajęciach w październiku mnie zapytała, ale czy to naprawdę koniecznie trzeba wystąpić na scenie w czerwcu, bo ja się nie czuję gotowa i chyba nie dam rady. I powiedziałam, no trzeba. I jestem pewna, że dasz sobie radę po tym roku właśnie spędzonym wspólnie z nami. No i oczywiście poradziła sobie doskonale. Jestem pod wrażeniem, naprawdę, do dzisiaj. To ostatnie pytanie, bo niestety mamy już tylko 3 minuty, czego bardzo A, żałuję. dobrze. A czas szybko leci. Bardzo szybko. Czy przygotowanie inscenizacji, praca nad 2 zespołami i ostatecznie wystawienie sztuki razem z całym aspektem logistycznym i tekstowym, i aktorskim, i tak dalej, czy to jest również wyzwanie finansowe, z którym się zmagasz i które ci spędza sen z powiek, bo podejrzewam, że tak.
Ale wiem, że to jest bardzo ważny temat, bo bez tego nic się nie da zrobić. I Mhm, jak sobie z tym radzisz, oczywiście nie chodzi o szczegóły, ale czy to jest coś, co jest trudne dla ciebie, no, co jest prawdziwym wyzwaniem w dzisiejszym świecie i jak sobie z tym radzicie? Co robicie, żeby to się nie stało ważniejsze niż sam spektakl? To jest moje mhm. ostatnie pytanie. No tak, nie ukrywam, że aspekt finansowy no, gra dużą rolę, ponieważ nic za darmo nie ma, no i trzeba i opłacić teatr, i trzeba oczywiście opłacić zawodowych artystów, co jest oczywiste, kupić jakieś elementy scenografii, kostiumy, no mnóstwo jest tych kosztów, to nawet sobie chyba nikt z tego sprawy nie zdaje, ile może kosztować produkcja takiego spektaklu. Jest to czasami przerażające, jak się przygotowuje te wszystkie kosztorysy i się okazuje, ojej, jak my sobie w ogóle poradzimy z tym wszystkim. Mamy oczywiście wsparcie i całe szczęście z różnych instytucji. Jest to często ambasada, jest to konsulat też z Lyonu. W tym roku przy tym naszym projekcie garbusowym Mrożka dostaliśmy wsparcie z Senatu, więc faktycznie wsparcie jest, no ale zawsze jednak no, te kwestie finansowe czasami spędzają nam, przyznam, sen z powiek. No i czasami trzeba czarować, jakieś niesamowite rzeczy wymyślać. Każdy szuka w mieszkaniu jakichś rzeczy, które by się mogły na przykład do tego spektaklu nadać. No to jest takie wyszukiwanie po prostu, jak tutaj takimi domowymi sposobami załatać, prawda? Jakieś tutaj brakujące elementy. Także no, może uda nam się coraz więcej, powiedzmy, tych środków zebrać i tworzyć coraz więcej, bo bez tego rzeczywiście nie da się tworzyć, a projekty są, jest ich dużo i nawet sama też sprawa taka logistyczna, organizacyjna też zabiera oczywiście mnóstwo czasu, bo to jednak trzeba i przygotować nie tylko sam spektakl, ale i ogarnąć i znalezienie teatru, tutaj nawiązać wszystkie jakby współpracę ze wszystkimi partnerami, złożyć wnioski. No, troszeczkę się tego dzieje rzeczywiście i zabiera to dużo czasu. Trzymam kciuki, żeby było coraz lepiej i żeby ten aspekt finansowy nigdy nie przeważał nad jakością sztuki. A I dziękuję. bardzo, bardzo, Trzymam kciuki. ja też, wszyscy trzymamy i bardzo, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się na tę rozmowę. No i pozostaje mi życzyć dalszych sukcesów i zawsze zapełnionej sali. Dobrze. Także Dziękuję bardzo. wszystkiego dobrego, naprawdę trzymamy kciuki i do zobaczenia na następnych spektaklach. Do zobaczenia.